Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Niezmiernie jest mi miło, że wpadliście po raz kolejny do mnie na kanał. Słuchajcie, dzisiaj razem ze sklepem dogitary.pl, w którym oczywiście macie dużo różnych zniżek, bo są nawet dwa rodzaje zniżek, sprawdzajcie zniżki w opisie. Przygotowałem dla Was odcinek o Marshallu JVM. To jest wersja 50W, czyli 205 head, 50W. Valve Amplifier, klasyczny wygląd Marshalla. Nie różnią się od siebie zbytnio. Marshall, wiecie, no złoto, co się świeci. Oczywiście bywają również srebrne wersje. Zapraszam oczywiście również na test Silver Jubilee, który już na kanale jest. Wspaniałego Marshalla o oldschoolowym zacięciu i takim, no fajnym, mięsnym brzmieniu, ale tutaj mamy po raz kolejny w historii Marshalla, no bo już trzeba powiedzieć na przykład o takim wzmacniaczu, który był bardzo często używany, a stoi sobie teraz w Amprumie, czyli wzmacniaczu 6100 od Marshalla. To jest wzmacniacz 205H, bo Marshall poza nazwami tymi takimi dużymi, które widzicie, TSL 60 i OCN 2000, to ma zawsze gdzieś jakieś takie małe ukryte nazwy. Co prawda nie wiem, jak na przykład ten jest nazwany jako ukryty. JCM 2000 chyba nie miało takich nazw. W każdym razie 6100 jest to taki wzmacniacz, który kiedyś powstał na 30-lecie firmy Marshall i który miał w sobie wbudowane różne brzmienia Marshalla, które można było przełączać i kombinować, czyli było tam upchane też okolice 6 chyba brzmień marshallowskich i nie da się ukryć, że JVM jest to wzmacniacz podobnie wymyślony, podobnie zrobiony przez Marshalla, czyli znowu tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma brzmieniami marshallowskimi w jednym piecu. Ale tak naprawdę jest to jeden z najbardziej ulubionych wzmacniaczy przez graczy grających metal, jeżeli chodzi o Marshalla, bo kanał czerwony, kanał Overdrive, czyli trzeci Overdrive, no w ogóle nie jest taki marshallowski, jak go znamy. Jest bardzo nowoczesny, jest bardzo zbliżony do takiego, może nie brzmieniowo, ale tak odczuciowo, jeżeli chodzi o granie, to na przykład do PV6505, do EVH 5750, czyli to jest takie nowoczesne, metalowe, skompresowane, fajne, zwarte granie, które no jest łatwe w obsłudze. No i rzeczywiście wielu muzyków zespołów metalowych używa tego wzmacniacza. Znam osobiście jeden zespół, który tego wzmacniacza używa. Zaraz się dowiecie też jak w ogóle czego używają na scenie. Chodzi mi tutaj głównie o zespół Truizm, gdzie chłopaki w dwójkę grają na takim właśnie sprzęcie. Nie mieszają nawet brzmień, tylko opierają swoje brzmienie właśnie na JVM-ach, chociaż oni chyba mają wersje 100W. Taka wersja 50W w zupełności wystarczy do tego, ażeby siać zniszczenie. No i tak jak napisałem Wam w tytule, to generalnie ten wzmacniacz mnie nasunął się tak od razu do grania metaliki. Ten czerwony kanał tak mi się kleił do łapy, że rzeczywiście zanim zacząłem nagrywać, bo to wiecie, jak jest czerwona lampka, to od razu się wszystko zapomina, co się nagrało, ale generalnie ten czerwony kanał tak mi siedział, że takie riffy And Justice for All, nie mówię, że to jest wycięty środek, ale takie riffy And Justice for All to wchodziły od razu i generalnie no rzeczywiście było bardzo metalikowo w tym standardowym. Oczywiście jak już włączyłem to nagrywanie, to wszystko się tam zrobiło w zupełnie innym kierunku, chociaż pewnie jakiś klimat tego nagrania, mam przynajmniej nadzieję, że się zachował. Cały dzisiejszy test wykonałem na 2 kolumnach, bo wzmacniacz ma możliwość podłączenia bardzo wielu różnych konfiguracji głośników. Jedna kolumna jest to Marshall 1960, którego też pewnie możecie sobie w dogitary.pl zakupić, czyli taki wzmacniacz z taką kolumną to jest po prostu zestaw marshallowski. Kolumna 1960 jest bardzo często też wykorzystywana z różnymi innymi wzmacniaczami. Jest to chyba najczęściej spotykana kolumna, jaką można sobie wyobrazić na koncertach, w wielu riderach, wielu zespołów, takich na przykład, które nie jeżdżą ze swoimi kolumnami, tylko włożą same główki. Taka kolumna zawsze będzie, bo wiadomo jak ona gra. Jest to pewnego rodzaju industry
standard, ale ten mój Industry Standard oczywiście jest zmieniony, bo mamy dwa rodzaje kolumny 1960. Jedna jest to zwykła, druga jest vintage. W tej vintage są głośniki V30, a w tej zwykłej są głośniki T75, a ja mam wymieszane. Druga kolumna to już kolumna firmy Laboga, którą ja mam w zestawie do swojej czerwonej Labogi. To wszystko stoi tam oczywiście w Amprumie i ta druga kolumna już ma Hempbecka i Creambecka 75, czyli zupełnie inne głośniki. Każde dzisiejsze nagranie będzie w ten sposób, że dany fragment nagrany jest na 4 ścieżki. Dany fragment sobie usłyszycie zawsze na różnych głośnikach. W tym odcinku postanowiłem, że po prostu jest tutaj tyle brzmień, jest te 6 kanałów tak naprawdę, 6 brzmień z 2 kanałów, że no myślę, że to będzie wystarczające, żeby Wam pokazać, jak ten wzmacniacz gra, a jednocześnie wbić ten element edukacyjny tego, że jednak, wiecie, no głośnik jest bardzo ważną ze sztuk. Posłuchajcie, pierwsze nagranie, kanał czerwony, z tego co pamiętam, przesterowywujący. Te gałeczki tutaj tak, wcale nie ukręcałem dużo jakoś specjalnie gainu, chyba na kanale zielonym, jak gram na przesterowanym kanale, to dodałem gain, na pomarańczowym i na tym czerwonym tego gainu wcale nie ma dużo, bo jest tutaj zapas gainu. Co prawda nie ma tutaj tak wielkiego, wiecie, no super ultra totalnego tego gainu, ale jest go wystarczająco. Za dużo nie kręciłem też korekcją, dużo jest więcej środka niż basu i mniej więcej tyle samo górki. Tak stonowanie jest to ustawione. Posłuchajcie.
Jak zwykle oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie poprzez Patronite'a. Jesteście niezmierną siłą dla tego kanału i tak naprawdę pewnie bez was to wszystko, co tutaj się dzieje dookoła, by się nigdy nie stało w takiej formie. No i zmieniliście filmiki o gitarach w moją pracę. W tym momencie utrzymujecie to miejsce w całości. Jestem za to mega, mega wdzięczny. Jesteście trampoliną, jeżeli chodzi o ten kanał. Absolutny sztos. Jak zwykle co miesiąc zabawa patronite'owa. W zabawie patronite'owej jest taka oto śmieszna gitarka Harley Benton jako nagroda numer 1, a nagrodą numer 2 jest taki zestaw marszałowski z jackami. To jest generalnie takie na klucze do powieszenia w domu, żeby sobie klucze wisiały i żebyście nigdy tych kluczy nie zgubili. Więc są dwie nagrody, bo była zamułka. Jeżeli chodzi o wszystkie zaległe wysyłki, nie bójcie się. Wszystko jest na listach, wszystko zostanie wysłane. Po prostu czekam na odpowiedni moment, żeby zacząć to robić. W końcu ten moment nastąpi. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie i bardzo wam dziękuję za cierpliwość. Nic nikomu nie zginie. Nigdy nie zginęło i nigdy nie zginie. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Siedzi ten wzmacniacz bardzo fajnie pod łapą. Siedzi ten wzmacniacz aż tak, że stwierdziłem, kurczę, jakbym nie miał TSL-a i bym chciał jednego mieć Marshalla tylko i wyłącznie. No bo mam ich tam chyba w tym momencie ile? Ze dwa to na pewno takie te, wiecie, lampowe, porządniejsze, bo mam to 6100 i mam właśnie TSL-a. No mam jeszcze JTM60, na którego już się tam Mareczek zasadził. Mam JMD1, mam jakieś tam różne jeszcze inne marszałowskie graty chyba, starego takiego Super Leada, no nie Bass Super Lead, coś tam. Ale generalnie o co chodzi? No chodzi o to, że rzeczywiście jest to brzmienie, które no bardzo mi się spodobało, bardzo przyjemnie mi się na nim grało i każdy z tych kanałów był dla mnie taki, o kurczę, no tutaj jest to dobre i to jest na pewno wzmacniacz godny polecenia. Powiem więcej, w stosunku do mojego kanału czystego na przykład, no to ten JVM jest dużo fajniejszy. Przesterowane niektóre mogą się pokrywać, ale tak jak ten czerwony brzmi z tego JVM-a, JVM oczywiście się mówi, no to mój TSL tak nie gra. To jest nowocześniejszy, to jest kolejna odsłona tego nowoczesnego brzmienia marszałowskiego. Oczywiście ono przez takich prawdziwych marszałowców grających tylko na Plexi, tylko na 800, gdzie 900 to już jest w ogóle karygodny wzmacniacz, no 900 jeszcze mam, to no jest uznawane za nie marszałowskie, że to nie jest marszał, ale z drugiej strony no to jest tak, no albo firma cały czas produkuje te same rzeczy i siedzi w zonie dla określonego klienta, albo produkując te same rzeczy dla określonego klienta, czyli oldschoolowe, również produkuje rzeczy nowe. Marshall produkuje cały wachlarz. Tak jak powiedziałem, w jednym z ostatnich odcinków powstałych razem z dogitary.pl jest Jubilee, który po prostu też rozwala system, a jest mu bliżej do starego Marshalla. Temu bliżej jest do nowego, ale już opcje tego overdrive'u w postaci drugiego, czyli pomarańczowego i zielonego overdrive'u, to nie są takie nowoczesne do końca brzmienia, one bliższe są właśnie temu staremu Marshallowi, w szczególności ten czerwony. Posłuchajcie drugiego nagrania.
Oczywiście w tym momencie chciałem wszystkich poprosić o zostawienie łapki w górę, chciałem poprosić o zostawienie subskrypcji, napisania komentarza, jeżeli macie na ochotę po prostu pomóc temu kanałowi w ten sposób, ażeby zasięgi jego wzrastały, bo w ten sposób te zasięgi najprawdopodobniej wzrastają, jeżeli w ogóle ktokolwiek wie, jak działa algorytm YouTube'a, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli to zostawicie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. W tym miesiącu przypominam, że jest również zabawa dla patronów, gdzie są 2 nagrody pod koniec miesiąca albo na początku przyszłego miesiąca dowiecie się, kto tam te nagrody wygrał. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Lista patronów jak zwykle na końcu odcinka. Sprawdzajcie zniżki, które Wam pozałatwiałem. W dogitary.pl również. Słuchajcie, jest to na pewno bardzo funkcjonalny, bardzo fajny, bardzo konkretnie grający wzmacniacz, na którym ukręcimy wiele różnych ciekawych brzmień. Moim zdaniem, poza tym, że jest to oczywiście wzmacniacz, który można wykorzystywać do grania koncertów, do tworzenia muzyki, to również w studio nagraniowym on się bardzo dobrze sprawdzi, bo jest bardzo, bardzo uniwersalny. Tych brzmień tutaj jest naprawdę multum. Te wszystkie z tych brzmień są bardzo fajne, bardzo dobrze grające i jak mówię, no siedzą pod tą łapą, leją się same z siebie i jest bardzo dobrze. Posłuchajcie jeszcze jednego, a potem się przeprowadzimy tutaj na ten panel tego wzmacniacza i zobaczymy sobie, co on tam ze sobą reprezentuje. Teraz najprawdopodobniej zielone brzmienie, z tego co pamiętam, kanału przesterowanego. Sama obsługa wzmacniacza jest bardzo tak naprawdę prosta i intuicyjna. W tej wersji, czyli w wersji 50W, mamy do czynienia z jednym rzędem gałek odpowiadającym za sekcję Master Volume oraz dwoma rzędami gałek, które odpowiadają za konkretne kanały. Tak jak powiedziałem, wzmacniacz teoretycznie jest wzmacniaczem dwukanałowym, ale w każdym z kanałów macie do czynienia z
3 trybami. W momencie, jak sobie oczywiście tak zostawicie to na zielonym, przełączycie sobie tutaj na przykład na pomarańczowy, bo w każdym trybie jest pomarańczowy, czerwony i zielony, czyli mniejszy gain, większy gain, bardzo duży gain. No to robi nam się to w ten sposób, że oczywiście to w momencie, kiedy się przełączamy tutaj, nam się zapisuje, czyli w momencie, kiedy sobie zrobimy 2 czerwone, zawsze będziemy przełączali, zawsze będziemy przełączali pomiędzy 2 czerwonymi, czyli tak jakby zapisują się 2 kanały, ale do wyboru mamy z kanałów, jak widać tutaj, 6. No wiadomo, nie zrobili 6 kanałów osobnych, ale myślę, że takie 2 kanały do grania live są bardzo, bardzo spoko, natomiast do już nagrań jakichkolwiek i tak dalej mamy tutaj do czynienia no, z całym multum różnych marszalowskich brzmień. Od bardzo, bardzo czystych do bardzo, bardzo przesterowanych. Oba te kanały mają dokładnie identyczną korekcję barwy, czyli bass, middle, treble. Nie ma jej dzielonej, tak jak na przykład ja mam w TSL-u, że pomiędzy trybami w kanale przesterowanym jest dzielona korekcja. No tutaj rzeczywiście jest dzielona korekcja w przypadku, kiedy sobie zmieniamy te kanały, no ale przynajmniej te 2 kanały tutaj mają osobną korekcję barwy. Volume, jeżeli chodzi o kanał czysty, to ta gałka działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jesteśmy w pomarańczowym bądź w czerwonym trybie. W zielonym trybie jest oldschoolowo, czyli ta gałka nie działa, a to jest oczywiście volumem i gainem jednocześnie. Daje nam to multum różnych ciekawych możliwości. Oba kanały mają do dyspozycji reverb, który oczywiście jest włączany bądź wyłączany foot switchem. Te wszystkie funkcje też są przełączane foot switchem dokładnie w ten sam sposób. Foot switch jest dodany do zestawu, czyli po prostu klikając kilka razy przechodzimy między trybami, a w momencie, kiedy już sobie na jakimś tam trybie zostajemy, to potem klikając pomiędzy 1 a 2 zostaje nam tutaj któryś z kanałów zapisanych. Tak samo jest z reverbem, możemy sobie ustawić je osobno dla każdego z tych kanałów i włączać bądź wyłączać foot switchem. W końcówce mocy mamy do czynienia z rezonansem i z prezencją. Rezonans jest to dosyć nowa rzecz dla Marshalla, jeżeli chodzi o taki wzmacniacz, no bo, szanowni Państwo, z reguły w Marshallach mamy jednak prezencję. Czasami pojawiała się jakaś taka też gałeczka depth i tak dalej, no ale z reguły w tych takich starodawnych Marshallach, bądź opartych czyli generalnie nawiązujących do starych konstrukcji, mamy tylko i wyłącznie prezencję. Tutaj mamy jeszcze tą dodatkową korekcję niskich częstotliwości i uwaga, również możemy się bawić w to, że mamy 2 wolumy, które też są przełączane zarówno tu przyciskiem, jak i oczywiście na foot switchu, czyli możemy sobie zrobić więcej głośności dla kanału solowego i mniej głośności dla kanału rytmicznego, podbić się na solówki. Bardzo fajna opcja. Dodatkowo włączany jest również FX Loop, czyli pętla efektów, chociaż ta akurat w przypadku dodawanego foot switcha no nie jest włączona z tego guziczka. I jeszcze dodatkowo możemy też wykorzystywać foot switch, który jest MIDI, czyli do wszystkich nowoczesności. Taka to właśnie konstrukcja, taki to właśnie panel, bardzo fajnie to jest rozwiązane, bardzo dobrze to działa. Posłuchajcie kolejnego.
chodzi o panel tylny, to tak jak powiedziałem, bardzo dużo możliwości podłączenia głośników, 1x16, 1x8, 1x4, ale też możliwość mieszania ósemek i szesnastek. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, wzmacniacz ma dwie pętle efektów. Czyli tak naprawdę możemy sobie wybrać pomiędzy seryjną bądź równoległą pętlą, taką, w której sobie sterujemy tym, ile mamy efektu. Czyli jeżeli używamy efektów, które mają kill dry'a, czyli takich bardziej rakowych, gdzie możemy wypuścić same efekty, to wtedy za pomocą tej gałki tutaj regulujemy to, ile jest naszego sygnału w stosunku do tych efektów. To jest oczywiście również z ciekawym też tutaj takim podbiciem. No jak mówię, no to jest do takich profesjonalniejszych, rakowych, większych takich kostek i tak dalej. Do prostych kostek i do rozwiązań, gdzie wykorzystujemy po prostu seryjną pętlę efektów, szeregową po polsku to się nazywa. Mamy drugą pętlę z bypassem i z byciem aktywnym. Ta jest prostsza, ta jest oczywiście bardziej przyjazna kostką. To jest to, czego mnie brakuje w moim TSL-u, bo ja w TSL-u mam tylko pętlę równoległą. Tutaj oczywiście, jeżeli wykorzystujemy tą pętlę, to możemy również wykorzystywać samo wyjście i przełączać się na inną końcówkę mocy. Tutaj też z tego wyjścia możemy rozbić sygnał, wrócić sobie i na przykład wyjść na mikser sygnałem, który nie ma żadnej emulacji, zapiąć drugą końcówkę mocy, rozbić to na stereo. Również dzięki temu wyjściu, właściwie wejściu, bo to jest input, dzięki temu wejściu return możemy wykorzystywać samą końcówkę tego wzmacniacza. Jak większość Marshali z ostatnich czasów, wzmacniacz również posiada wyjście liniowe z emulowanym sygnałem. Wzmacniacz już oczywiście jest leciwy, tu nie ma żadnego IR-a, ale w warunkach takich no, nawet nagrań studyjnych można sobie domiksować ten sygnał i można też go użyć. To jest raczej takie oldschoolowe, filtrowane brzmienie w stosunku do tego, co się dzieje teraz. Oczywiście jest dużo gorzej, ale no, działa. Ja tego nie wykorzystywałem, generalnie w swoim Marshallu też tego nie wykorzystuję. Kiedyś spróbowałem. Działa, jest. Tutaj sobie włączamy foot switch, o foot switchu zaraz Wam opowiem. Dostajemy taki 4-przyciskowy, może być też 6-przyciskowy i również wzmacniacz ma sterowanie MIDI, więc bez żadnego problemu możemy do niego podłączać sterowniki, które będą nam przełączały kanały. Podejrzewam, że wtedy również możemy się przełączać pomiędzy trybami tych kanałów i sterować to w taki już totalnie konkretny sposób, razem z naszymi efektami i tak dalej. Ktokolwiek używa sterowników MIDI, ten wie. Ja sterowników MIDI nie używam, więc nie wiem, jak to się wszystko robi. To jest taka zona, w którą nie wszedłem, jeżeli chodzi o granie na gitarze. Posłuchajcie kolejnego brzmienia.
Faktycznie przychodzi z 4-przyciskowym foot switchem. 2 te przyciski zmieniają nam pomiędzy kanałami. Ustalamy sobie, który tryb kanału chcemy. Świeci nam się taka sama lampka jak na panelu, a potem już po prostu się przełączamy, czyli klikając raz wracamy do tego któregoś z tych kanałów. Jeden z przycisków możemy sobie przypisać do sekcji rewerbu, a drugi z przycisków możemy sobie przypisać do sekcji Master Volume. Tak jak powiedziałem, w tym foot switchu nie ma tej opcji, że sterujemy również pętlą efektów, ale można sobie dokupić większy taki sterownik, który tą pętlą efektów, jeżeli mamy taką potrzebę, będzie nam sterował. No nie ukrywam, że rzeczywiście tego troszeczkę brakuje w tym wzmacniaczu. Na końcówce mocy mamy 2 lampy EL34, 4 lampy ECC83 na preampie, plus jedna dodatkowa, która tam odpowiada za jakiś rozdzielacz fazy, czy cokolwiek takiego. W sklepie dogitary.pl możecie bez problemu zakupić lampy JJ-a, które do tego Marshalla będą Wam pasowały, do każdego innego i tak dalej, i tak dalej. Oni mają te lampy parowane, kwadrowane, naprawdę w solidny sposób. Już w fabryce JJ-a właśnie specjalnie takie dla Was sprowadzają. Oczywiście, jeżeli kupicie sobie taki wzmacniacz nowy, no to macie tam, wiecie, no 3 lata bez problemu, nie? No jak nie będziecie tym rzucać, nie będziecie nawalać, chyba że będziecie grać, nie wiem, po 20 godzin dziennie, no. Ale tak do takiego normalnego użytkowania to takie 2-3 lata lampy spokojnie wytrzymują, jeżeli oczywiście o taki wzmacniacz dbamy. Kolejny soundzik, kolejny instrument.
Wzmacniacz w tym momencie w sklepie do gitary.pl kosztuje 5659 zł. Sprawdźcie, ile kosztuje z moją zniżką, bo jest troszeczkę taniej, można troszeczkę wyrwać. Sklep jest mi znany od samego powstania, nawet jeszcze wcześniej tak naprawdę, bo z Piotrem, który jest właścicielem tego sklepu, no znamy się przez Przemka Dróżkowskiego, więc wszystko zostaje tak jakby w gitarowej rodzinie. Zawsze jak się spotykamy, to zawsze jest przyjemnie. Generalnie opieram się tylko i wyłącznie o takie współprace, które są po prostu fajne, które nie tylko przynoszą korzyści finansowe, ale też po prostu są rozwijające. Są fajni ludzie i generalnie jest przyjemnie coś razem robić, więc jak nie jest przyjemnie coś razem robić, to się tego nie robi, a jak nie jest też coś przyjemnego do pogrania, to się na tym też nie gra, więc ta współpraca też z dogitary.pl, nikt mi oczywiście nic nie narzuca, to ja sobie wybieram tematy, które mają, to ja sobie chcę coś od nich testować i Piotrek mi to po prostu daje do testów, a ja dla Was to prezentuję, więc tym wzmacniaczem, on stoi teraz odwrócony, ale tym wzmacniaczem interesowałem się od dawno już temu. Nie miałem okazji na nim pograć, więc bardzo się cieszę, że mogłem go dla Was sprawdzić. Wzmacniacz oczywiście wyprodukowany jest w Wielkiej Brytwanii, a nie w Wietnamie na przykład. To jest ten z tych prawdziwych Marszali, chociaż z tym Marszalem tam jest teraz podobno różnie i te historie tego Marszala tam podobno są bardzo specyficzne i no podobno różne dziwne rzeczy się dzieją, no bo Marshall to jest taka firma, która została wykupiona, ale jest polski dystrybutor. Z polskim dystrybutorem Marshalla Laudą też bardzo mi się dobrze ostatnio układa współpraca, więc słuchajcie, no pewnie tych Marszali jeszcze będzie tutaj więcej. Jak wiecie, ja fanboyem Marshalla jestem dosyć konkretnym, tak jak i Gibsona, tak też również Marshalla. Uważam, że Gibson z Marshallem to jest właśnie to brzmienie. Chociaż dzisiaj to chyba żaden Gibson, a nie no, grał przepiękny niebieski Gibson, przepraszam, niebieski Gibson, przewspaniały, też zaraz w kolejnym z testów się pojawi. No tak. Kręcie końcówy samochodowe. Jedziecie teraz na wakacje, na pewno coś utrafita, więc kręćcie te końcówy samochodowe, niech one będą tutaj, co ma ich nie być. Elo. No powiem tak, Palio to nie pęka chyba na robocie. Kurde. Ja widać, że to jest używane, jeżdżone i nieoszczędzone, ale jaja niezłe. Człowiek się zastanawia, jaki samochód kupić. Wybiera ciche, wybiera ekonomiczne, nierdzewiejące, a tutaj proszę bardzo, Grecja w środku Łodzi, bez żadnego problemu, przepiękne Palio. Jeszcze dodatkowo zrobimy człowiekowi reklamę, bo robi remonty, to niech ma. Jeśli potrzebowali remont, to facet takim Palio do Was przyjedzie i macie załatwione. No mało tego już, nie? Cougarów też chyba mało. Cougar też ciekawe auto, także się dwa takie ustrzeliły. Cougarów też raczej mało. Nie wiem, czy ten jeździ, czy nie jeździ, bo stoi tutaj zapyziały. No żadnego bym chyba z nich nie chciał, ale że tak powiem historycznie, końcówkowo pokazać trzeba.